Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotr Dubiela i jestem autorem bloga Tu jest bug. Czy Twoje testy wczytują te same dane przy każdym uruchomieniu, a może masz chaos związany z dostępem do bazy lub API? Pokażę Ci dziś, jak zastosować wzorzec singleton w testach automatycznych, żeby ograniczyć powtarzalność, zwiększyć czytelność i odzyskać kontrolę nad współdzielonymi zasobami. Zapraszam do oglądania. Możliwe, że spotkałeś się z sytuacją, w której chciałeś, żeby coś w testach było tworzone dokładnie tylko jeden raz. Singleton to właśnie odpowiedź na taki problem, ale zanim przejdziemy do kodu, przyjrzyjmy się jego fundamentom. Singleton to jeden z klasycznych wzorców projektowych opisanych przez tzw. bandę czworga, autorów kultowej już książki Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że w aplikacji istnieje tylko jedna instancja danej klasy. Mamy do niej globalny, wygodny dostęp. Brzmi niepozornie, ale to potężny mechanizm, który można zastosować w naprawdę wielu miejscach. W Javie znajdziesz go choćby w klasach runtime, logger, a w testach przy zarządzaniu konfiguracją, połączeniami do bazy danych, współdzielonymi mockami czy komunikacji z API. Jak dokładnie działa singleton? I jak go dobrze zastosować w testach automatycznych, żeby pomagał, a nie przeszkadzał? Zobaczmy to na konkretnych przykładach. W dzisiejszym materiale ponownie wracamy do projektu Automation Practice, na którym pokażę Ci 4 zastosowania wzorca singleton. Zacznijmy od prostego przykładu implementacji wzorca w postaci klasy Simple Singleton. To będzie idealna baza, aby zrozumieć, o co chodzi z tą jedyną instancją klasy w aplikacji. Jak widzisz, na górze znajduje się prywatne, statyczne pole instance. To właśnie tutaj będziemy przechowywać referencje do jedynej instancji klasy. Następnie zwróć uwagę, że mamy tutaj prywatny konstruktor. Dlaczego? Bo nie chcemy, żeby ktoś stworzył tę klasę przez wywołanie np. new simple singleton. Jedyne wejście ma prowadzić przez metodę getInstance. I właśnie ta metoda getInstance to nasza furtka do singletona, czyli jeśli nasza instancja jest nulem, czyli jeszcze nie utworzono singletona, to deklarujemy nowy obiekt typu simple singleton. A jeśli już ten obiekt istnieje, czyli to wyrażenie jest fałszywe, to wówczas zwracamy referencję do istniejącego singletona. Teraz pewnie się zastanawiasz, co właściwie robi ta klasa. Mamy tutaj takie pole jak counter, które po utworzeniu nowego obiektu simple singleton przyjmuje wartość 0. Następnie mamy metodę increment and get, która zwiększa licznik i zwraca jego wartość już powiększoną. I na koniec mamy metodę getCounter, która pozwala podejrzeć stan licznika bez jego zmiany. Takie rozwiązanie gwarantuje nam, że będziemy posiadać tylko jeden obiekt typu simple singleton, który będzie miał własne pole, tutaj jak widzisz private int counter, przypisane do tego właśnie obiektu. I aby zweryfikować, że to rozwiązanie rzeczywiście działa, przygotowałem tutaj kilka testów. Tak m.in. mamy test pierwszy should return same instance, w którym sprawdzimy, że po wywołaniu dwukrotnie metody getInstance, tak, czyli mamy najpierw referencję simple singleton first, przypisujemy do niego to, co dostaniemy po pierwszym wywołaniu metody getInstance, następnie mamy referencję second, do której przypiszemy drugie wywołanie metody getInstance, no i chcemy sprawdzić, że obie te referencje wskazują na dokładnie ten sam obiekt w pamięci komputera. Jeżeli tak nie będzie, to tutaj zwrócimy błąd, że instancje są różne. Kolejny test, w którym sprawdzimy, że zwiększenie tego countera, tego licznika powinno działać globalnie, tak? Czyli deklaruję referencję do singletona, pobieram jego instancję, wywołuję metodę increment and get, czyli w tym momencie będziemy mieli wartość 1, następnie ponownie wywołuję, dostajemy wartość 2 i na koniec sprawdzamy, że rzeczywiście ta wartość, którą otrzymamy, będzie wynosiła 2. Ostatni test, w którym sprawdzimy, że stan tego singletona powinien być przechowywany pomiędzy testami, czyli deklaruję tutaj ponownie simple singleton, to się równa pobierz instancję simple singletona, następnie pobieram obecną wartość licznika. Tutaj zakładamy, że jeśli ten wcześniejszy test się wykonał, to w tym momencie ten singleton powinien mieć wartość większą niż 0. Tak pozostaje już tylko uruchomienie tej klasy i gotowe. Wszystkie testy zakończyły się pomyślnie.
co oznacza, że w ramach wykonywania się tych testów występował tylko jeden obiekt Simple Singleton w pamięci komputera. No dobrze, czyli jeśli już znamy podstawy, czyli wiemy co to jest ten singleton, to pora na pierwsze zastosowanie, jakim będzie Driver Manager. Czyli spróbujemy teraz opakować instancję drivera do przeglądarki w ramach singletona. Tak w rezultacie otrzymujemy klasę Driver Manager, która jak widzisz ma prywatne pole statyczne Driver Manager o referencji instance, czyli dokładnie tak jak miało to miejsce w przypadku klasy Simple Singleton. Następnie singleton ten będzie posiadał referencję do WebDrivera, tak? Czyli tu w poprzednim przykładzie mieliśmy to jako licznik typu int, tutaj będziemy mieli jako WebDriver. W ramach prywatnego konstruktora będziemy inicjalizować przeglądarkę w postaci Chrome Drivera i w analogiczny sposób jak wcześniej tutaj zwrócimy instancję Driver Managera, czyli jeżeli nie będzie zadeklarowanego obiektu typu Driver Manager, to go sobie utworzymy, a jeśli już będzie, to przekażemy do niego referencję. Dodatkowo tutaj Driver Manager będzie miał takie metody jak getDriver, żeby zwrócić referencję do przeglądarki oraz metodę OpenLandingPage, która pozwoli na otworzenie strony startowej z aplikacją Automation Practice. A dodatkowo mamy też metodę public void quit, w której jeżeli instancja drivera nie jest nullem, to zamkniemy tą instancję drivera i wyzerujemy tutaj referencję. No dobrze, jaką potencjalną korzyść możemy osiągnąć korzystając z takiej klasy Driver Manager? Jak wiesz, startowanie przeglądarki zajmuje trochę czasu, więc tutaj główną korzyścią będzie redukcja tego czasu, ponieważ będziemy cały czas operować na jednej przeglądarce i będziemy mogli nasze testy zakończyć w jednym miejscu, żeby zaraz zacząć w tym samym miejscu kolejny test. Oczywistym minusem w tej sytuacji będzie to, że w trakcie trwania naszych testów będziemy dysponować tylko jedną przeglądarką przez cały czas. Ale do zysków i strat jeszcze tutaj wrócę w dalszej części materiału. Ok, teraz tworzę nowy pakiet singleton tutaj w src test java test i tutaj deklaruję klasę base singleton test, która za pomocą adnotacji before suite zapewni nam uruchomienie przeglądarki i wejście na stronę startową. Tak, czyli to wydarzy się przed dowolnym testem w ramach suity testowej. A następnie w after suite tutaj zakończymy przeglądarkę i upewnimy się, że zostanie poprawnie wyłączona. Kiedy już mam tą klasę base singleton test, tworzę tutaj klasę singleton login test, która dziedziczy po klasie bazowej. Będzie miała referencję do page objectu login page i tutaj w ramach before method ja w pierwszym kroku odwołuję się do tego singletona driver manager, pobieram jego instancję i pobieram referencję do WebDrivera. Na bazie tej referencji tworzę obiekt login page, za pomocą którego tutaj wykonuję te 3 testy nieudanego logowania. Jest to sytuacja dosyć wygodna dla singletona, ponieważ każdy test kończy się w tym samym miejscu, co będzie zaczynał się kolejny. Tak, czyli po nieudanym logowaniu jesteśmy, zauważ, wciąż na stronie logowania, więc w kolejnym teście znowu logujemy się niepoprawnie, żeby ponownie być na stronie logowania. Tak, tutaj każdy z tych testów będzie weryfikował inny komunikat błędu. Jesteśmy zainteresowani tymi korzyściami, o których Ci mówiłem, czyli te szybsze wykonanie tych testów. Tak? Zwróćmy uwagę, ile czasu zajmie wykonanie tych 3 testów i czy na pewno odpali się tylko jedna przeglądarka. Uruchamiam testy. Widzisz, jest jedna sesja. Pierwszy test, drugi test, trzeci test. Przeglądarka się zamyka. Zamknęliśmy się w 7 sekundach. Jeżeli bym te same testy uruchomił na 3 różnych przeglądarkach, czyli skorzystam tutaj już z testu, który istniał wcześniej w repozytorium i są dokładnie te same dane. Tak, mamy pierwsze uruchomienie przeglądarki, wejście na stronę, logowanie, drugie uruchomienie przeglądarki, wejście na stronę, logowanie i trzecie uruchomienie przeglądarki, analogicznie 12 sekund. 12 kontra 7, 5 sekund zaoszczędziliśmy, czyli tak prawie 70-80% w inżynieryjnym zaokrągleniu mamy zaoszczędzone. Czy musimy tylko ograniczyć się do testów, które kończą się i zaczynają w tym samym miejscu? No niekoniecznie. Możemy też na przykład wyruszyć w podróż z użytkownikiem, czyli napisać kilka testów, które będą zależne od siebie. Tak, stąd klasa User Journey Test. Tutaj analogicznie jak wcześniej mamy referencję do WebDrivera. Na początku przed każdym testem pozyskujemy referencję do WebDrivera, a następnie w ramach testów tutaj w pierwszym teście logujemy się poprawnie, w drugim teście sprawdzamy, że nasz koszyk jest pusty, skoro dopiero zaczęliśmy sesję. W kolejnym teście sprawdzamy, że nie powinno być żadnych adresów dla nowego użytkownika i na końcu
wylogowujemy się poprawnie. Zauważ, tutaj mam adnotację depends on methods, co oznacza, że aby ta metoda user should successfully logout wykonała się, to każdy z tych testów tutaj wymienionych musi się zakończyć pomyślnie. Czyli w momencie, kiedy tutaj mielibyśmy jakąś porażkę, to reszta testów już zostanie pominięta. Zobaczmy, jak to działa. 5 sekund, tak? Czyli zrobiliśmy 4 testy, przeszliśmy pewną ścieżkę, dodaliśmy asercję, mamy dobry czas, jedna przeglądarka się otworzyła, zamknęła. Zobaczmy jeszcze, co się stanie, jeśli będzie błąd po drodze, czyli tutaj dodaję jakąś trójkę trefną. Jak widzisz, test zakończył się porażką, a pozostałe testy zostały pominięte. Testy te oczywiście możemy puścić w paczce, czyli uruchamiam teraz wszystkie te testy. Jak widzisz, wszystkie testy zakończyły się pomyślnie w rewelacyjnym czasie mniej niż 10 sekund. Wszystko to byłoby piękne, ale pamiętaj o tym podstawowym minusie tego rozwiązania, czyli braku skalowalności. W przypadku, jeżeli sprawisz, że przeglądarka będzie korzystała z singletona, to będziesz ograniczony tylko do jednego wątku. Musisz też wiedzieć, że przedstawione rozwiązanie singletona nie jest bezpieczne w środowisku wielowątkowym, ponieważ jeśli wiele wątków będzie wywoływać metodę getInstance, to dla tak zbudowanego kodu może się zdarzyć, że stworzy się kilka instancji. Dlatego teraz pokażę Ci, jak utworzyć singleton do pracy w środowisku wielowątkowym. DCL, czyli inaczej Double Checked Locking, po polsku podwójne sprawdzenie zablokowania, to wzorzec używany przy tworzeniu singletona w środowiskach wielowątkowych, który najpierw sprawdza, czy instancja już istnieje, bez wchodzenia w tą sekcję krytyczną, czyli tworzenia nowego obiektu, czyli mamy szybkie sprawdzenie, czy instancja istnieje. Jeżeli ona nie istnieje, czyli to wyrażenie tutaj jest prawdą, w tym momencie synchronizuje się i jeszcze raz sprawdza, czy instancja już nie została utworzona przez inny wątek. I dopiero wtedy, po tym podwójnym sprawdzeniu, powstaje nowa instancja singletona. Tak, tutaj reszta jest taka sama jak w przypadku Simple Singletona, czyli różnica sprowadza się tylko do sposobu pobierania instancji. No i spróbujmy to zweryfikować. W tym celu napisałem tutaj kolejne testy. W pierwszym sprawdzimy, że instancje są takie same przy każdorazowym wywołaniu. Tak, czyli mamy instancja pierwsza, pobierz instancję, instancja druga, ponownie wywołujemy metodę getInstance na singletonie, a następnie sprawdzamy, tak jak wcześniej, że obie te referencje wskazują na ten sam obiekt w pamięci komputera. Kolejny test, czyli sprawdzamy, że zwiększanie licznika działa globalnie. Tak, czyli tak jak wcześniej tutaj wywołuję dwukrotnie metodę increment and get i spodziewam się, że tutaj wartość, którą uzyskam, to będzie 2. I teraz w kolejnym teście sprawdzimy tą równoległość. Tak jak w tym wypadku tutaj zadeklaruję 10 wątków. Jak widzisz, flaga parallel dla data providera jest ustawiona jako true, co oznacza, że dostaniemy 10 wątków w tym samym momencie i dla każdego z tych wątków będziemy wywołali dwukrotnie metodę getInstance i będziemy sprawdzać, że za każdym razem otrzymujemy dokładnie tą samą instancję. Dodatkowo, żeby analizować, jak to wygląda w przedziale czasowym, będę tutaj logował informacje o wątku oraz o instancji, o referencji do instancji, którą otrzymam. Tak, spróbujmy odpalić wszystkie testy. Ok, wszystkie testy się zakończyły pomyślnie. Tak, mam informację tutaj. Pierwszy wątek, referencja singletona z końcówką 08. Jak widzisz, przez cały czas trwania tych testów wielowątkowych korzystaliśmy z dokładnie jednego obiektu typu DCL singleton w pamięci komputera. Jednym z częstych zastosowań singletona w testach automatycznych jest używanie go do wczytywania konfiguracji środowiska testowego. Umożliwia to przechowywanie informacji konfiguracyjnych dla środowiska, przeglądarki itd. w jednym miejscu. Dzięki temu bardzo łatwo możemy manipulować tymi ustawieniami. Możemy też posiadać kilka takich plików konfiguracyjnych dla różnych naszych środowisk testowych. Na przykład jest środowisko, które ma więcej mocy obliczeniowej i będzie szybciej działać, w związku z tym możemy tam dać mniejszy timeout, a możemy mieć też środowisko, które działa dosyć po macoszemu, w związku z tym warto tam dać większy timeout, mniejszą rozdzielczość i tak dalej.
I tutaj widzisz przykładowy plik konfiguracyjny, w którym definiuję, jaki jest adres mojego środowiska testowego. Znowu, możemy mieć kilka środowisk testowych i każde będzie miało inny adres. Następnie w kolejnym polu przechowuję informacje o rozdzielczości dla mojej przeglądarki. Następnie mamy informację o tym, czy przeglądarka ma się włączać w trybie headless, czyli to jest ten tryb, w którym nie widzimy przeglądarki, a jednak testy się wykonują. No i na koniec implicit wait, czyli domyślnie ile czasu aplikacja powinna czekać na testy. Kiedy już mam taki plik konfiguracyjny, to mogę wprowadzić kolejnego singletona do projektu. Tak będzie to klasa configuration loader. Tutaj podobnie jak w DCL singleton będziemy korzystali z double checked locking. Jak tutaj wcześniej zapomniałem o tym wspomnieć, ale te pole instancji tutaj oznaczymy specjalnym słówkiem volatile. To słowo kluczowe volatile w Javie oznacza, że zmienna oznaczona jako volatile jest przechowywana w pamięci głównej, a nie w lokalnych pamięciach podręcznych wątków. Dzięki temu każdy wątek odczytuje jej najnowszą wartość bezpośrednio z pamięci głównej, co zapewnia widoczność zmian dokonanych przez inne wątki. Dlatego użycie tego określenia jest bardzo przydatne w programowaniu wielowątkowym, czy też w naszym przypadku w testach wielowątkowych, kiedy chcemy, aby wszystkie te testy korzystały z tej samej jednej instancji. I teraz, w momencie tworzenia tej instancji, tutaj mamy konstruktor configuration loader, który będzie inicjalizował obiekt typu properties. Tutaj wczytuje plik, który wcześniej widziałeś, ten config properties, a następnie zaczytuje te propertiesy. Potem, aby uzyskać informację o jakimś konkretnym polu, na przykład tutaj bazowym URL-u, tworzę metodę getBaseURL, gdzie odwołuję się już do tego pola properties i na nim wywołuję metodę getPropertyEndBaseURL. Analogicznie postępuję dla pozostałych danych. Zwróć uwagę, że nie jestem zmuszony zwrócić typu string z tego poziomu. Mogę na przykład zwrócić boolean dla informacji o tym, czy mamy mieć tryb headless, czy nie, a mogę nawet zwrócić tryb duration, który ułatwi mi przypisanie odpowiedniej ilości czasu dla WebDrivera, który korzysta z obiektów typu duration. Kiedy już to mam, mogę przejść do klasy baseTest i tutaj zmodyfikować start naszej przeglądarki. Tak? Czyli wcześniej mieliśmy po prostu uruchomienie przeglądarki i wejście na zahardkodowany adres. Zamiast tego w tym miejscu mogę odwołać się do klasy configuration loader, wywołać tam metodę getInstance, a następnie pobierz adres bazowy. Aby włączyć tryb headless lub ustawić z góry rozdzielczość, tutaj mogę zmodyfikować sposób tworzenia drivera w ten sposób, że deklaruję Chrome Options i teraz jeżeli w ustawieniach będę miał wpisane, że headless zwróci mi true, to do Chrome Options dodam opcję headless równa się new. W kolejnym kroku tutaj w Windows Size wprowadzę rozdzielczość ekranu i na koniec zainicjuję obiekt typu driver, przekazując wyżej zadeklarowane opcje. I teraz załóżmy, że chcielibyśmy na przykład zmienić rozdzielczość na przykład 1080 na 540. Przechodzę do dowolnej klasy, która dziedziczy po klasie baseTest, na przykład searchTest i tutaj odpalam dowolny test. Jak widzisz, przeglądarka jest dosyć mała. Weszliśmy na właściwy adres. Test zakończył się pomyślnie. No ale tak, obiecałem Ci, że to będą już testy równoległe. W związku z tym tworzę taką suite testową TestNG Suite XML, która będzie uruchamiała testy równolegle per klasa na łącznej liczbie wątków 4. Tutaj te klasy, które wybrałem, nie są przypadkowe, są to wszystkie klasy, które są dziedziczone przez klasę baseTest. W związku z tym będą przyjmować tą logikę, którą tu zadeklarowaliśmy. Teraz przejdę jeszcze do tego pliku config properties i ustawię tryb browser headless na true. Przechodzę tutaj jeszcze raz do TestNG Suite i uruchamiam wszystkie te testy w sposób równoległy. Tak jak widzisz, żadna przeglądarka się nie odpala. I wszystkie testy kończą się pomyślnie. Mamy łączny czas 58 sekund, natomiast jest to zsumowany czas każdego z tych testów osobno, więc tak naprawdę moglibyśmy to podzielić przez 4, wyjdzie około 15-16 sekund. Na koniec przywracam tutaj wartość headless na false, a można było uruchamiać testy i widzieć efekty ich wykonywania. W prawdziwych projektach testerzy raczej nie mają własnej bazy danych. Korzystają z tej samej, z której korzysta aplikacja testowa. Żeby zasymulować takie warunki, tutaj połączę się z lokalną bazą SQLite. Będzie prosto i bezpiecznie. Gdyby każdy test albo każda klasa tworzyły osobne połączenie do bazy, mogłoby to doprowadzić do problemów, przeciążeń, zbędnych sesji, a nawet deadlocków. Dlatego w tym przykładzie również skorzystam ze wzorca singleton, żeby mieć jedno
współdzielone połączenie do bazy. Dodaję sobie taki plik create test db SQL, w którym będę usuwał tabelę, jeżeli istnieje. W każdym innym wypadku utworzę tabelę, która będzie przechowywała takie podstawowe dane testowe, jak używaliśmy wcześniej w logowaniu, tak, czyli mamy login, hasło oraz oczekiwaną wartość błędu. Następnie za pomocą SQLite 3 wygeneruję sobie bazę danych w postaci pliku testdata.db. Jak widzisz, w tym momencie powstał mi plik testdata.db, który będzie przechowywał te właśnie dane z pliku SQL. Ja do repozytorium wrzucę zarówno tą wygenerowaną bazę danych, jak i plik SQL. Czyli jeżeli nie masz tego pliku SQLite 3, nie musisz się tym teraz martwić. Następnie, aby połączyć się z bazą danych typu SQLite, muszę tutaj dorzucić do Mavena dependencję ze sterownikiem SQLite JDBC. Kiedy to już mam, to mogę utworzyć klasę typu singleton o nazwie Database Connection i tutaj znów zakładam DCL, definiuję Database Connection jako pole volatile, definiuję pole connection do połączenia z bazą danych i tutaj na sztywno wpisuję ścieżkę do mojego pliku testdata.db. Tym razem w konstruktorze próbujemy utworzyć połączenie do wskazanej bazy danych. W przypadku pojawienia się wyjątku tutaj rzucimy wyjątkiem typu runtime exception, który zakończy nam działanie testu. Metoda getInstance nie różni się od tych innych, które widziałeś wcześniej, związanych z pobraniem instancji w przypadku wielowątkowego singletona. No i pozostaje nam ostatnia metoda getConnection, która zwróci nam połączenie do bazy danych. Kiedy już mam takiego singletona, to dodaję sobie dodatkową klasę testCaseDBFetcher i zadaniem tej klasy będzie wywołanie instancji Database Connection, pobranie połączenia do bazy danych, następnie odpalenia na nim SQL Query, zebrania rezultatów i opakowania tych rezultatów w tabelę typu Object, którą będziemy mogli wykorzystać jako dane zasilane w naszym data providerze. W tym momencie ja wracam do klasy LoginTest, tej oryginalnej wielowątkowej i tutaj pod tym poprzednim data providerem Invalid Credentials dodaję nowy data provider o nazwie Invalid Credentials from DB i tutaj odwołuję się do klasy testCaseDBFetcher, wywołuję metodę getTestCases i zwracam tutaj query, czyli zapytanie SQL-owe do tej bazy danych, w którym chcę dostać login, hasło oraz oczekiwaną wiadomość z tabeli testCases, czyli generalnie spodziewam się dokładnie tego samego typu danych, co tutaj. I teraz, żeby z tego skorzystać, wystarczy mi tylko podmienić data provider z Invalid Credentials na Invalid Credentials from DB. Uruchamiam test. Jak widzisz, wszystkie testy przechodzą, ale to, co nas interesuje, to, że z tej bazy danych pozyskaliśmy dokładnie te same dane, które zapisaliśmy do pliku create test db. Tak, zwrócę Ci jeszcze tylko uwagę, że w tym konkretnym wypadku wywołuję tą metodę getTestCases na testCaseDBFetcher i tak naprawdę tutaj mamy tylko jednokrotne odwołanie się do tej instancji. Natomiast jeżeli byśmy mieli więcej takich klas, więcej takich data providerów, no to po to właśnie mamy ten DCL dla klasy Database Connection, żeby zapobiec problemowi dostępu do instancji singletona z wielu wątków. Czas na ostatnie zastosowanie singletona w testach automatycznych, jakie dla Ciebie przygotowałem. Zanim do niego przejdziemy, przejdźmy na przykład do testu address test i spróbujmy uruchomić wszystkie te testy. Jak tutaj przeglądarka się otwiera, coś się dzieje, odpala się drugi test. Wszystko fajnie, testy przechodzą, natomiast jak klikam każdy z tych testów, to tak naprawdę nie ma tu żadnych informacji, więc jeżeli coś poszłoby nie tak, ja musiałbym ponownie uruchomić ten test i pilnować, co dzieje się w każdym kroku. Nie jest to zbyt efektywne rozwiązanie, prawda? Więc to, z czego najczęściej korzystają testerzy, to logowanie informacji. Tak, tutaj najczęściej korzysta się na przykład z gotowych rozwiązań typu Log4j i chciałbym, żebyś wiedział, że taki Log4j pod spodem ma właśnie singletona. Teraz dla celów dydaktycznych pokażę Ci, jak napisać własny logger, również w oparciu o model singletona. Zaczynam od tego, że deklaruję publiczny interfejs typu logger, który będzie miał jedną metodę o nazwie log, przyjmującą dowolny tekst o nazwie message. W kolejnym kroku tworzę klasę SimpleLogger, która będzie implementować ten interfejs logger w ten sposób, że będzie
drukować log w postaci systemout.println i przekazywać tutaj tą wiadomość. Czyli po prostu w tym momencie będziemy drukować tekst na ekranie konsoli. I kiedy już mam takiego simple logera, to teraz tworzę klasę singleton, czyli logger singleton. Będzie to ponownie klasa typu DCL, w której będziemy mieli referencję do samej siebie, tak, logger singleton. Ten logger singleton będzie posiadał również referencję do logera, w którym będzie nasz simple logger. Tak, czyli tutaj zauważ, że logger to jest nasz interfejs i do tego interfejsu możemy przypisać dowolny obiekt klasy, która implementuje ten interfejs. W tym wypadku będzie to oczywiście simple logger. W momencie wywołania metody log na obiekcie klasy logger singleton, ja odwołam się do tego pola logger i na nim wywołam metodę log. Tak, czyli w tym wypadku mamy tu do czynienia z kompozycją, czyli mam jakąś klasę, mam obiekt danej klasy i w polu przechowuję referencje do obiektu innej klasy, które potem wykorzystuję do realizacji własnych metod. I teraz, kiedy już mam taki logger, mogę sobie przejść do moich page objectów i w nich dodać informacje, co dzieje się w trakcie testu. Tak, czyli wrócę teraz do klasy addressTest i zaczynając od góry, mamy tutaj pierwszą metodę OpenUserAccountDetails i teraz wywołuję klasę logger singleton. Sobie pobieram instancję tej klasy i na koniec loguję informację OpenUserAccountDetails. Wracam do mojego testu, przechodzę do kolejnej metody i postępuję analogicznie. Tak, ostatnia metoda deleteAddress. Tak, tutaj informuję o usuwaniu adresu. Następnie po pojawieniu się alertu tutaj potwierdzam usunięcie i na koniec klikam potwierdzenie usunięcia adresu. Postępuję analogicznie z resztą tych metod. I kiedy już dokonam wszystkich zmian, uruchamiam wszystkie testy w klasie addressTest. Tak i teraz, jeżeli kliknę na dowolny z tych testów, to widzę, co działo się w ramach jego wykonywania. Tak, czyli mamy otwieranie konta użytkownika, otwieranie moich adresów, sprawdzanie, że no addresses are available, labelka jest wyświetlona. Drugi test, tutaj mamy bardziej podzielone, czyli wprowadzanie tekstu John, Smith, pobieranie wszystkich wyświetlonych adresów. Tutaj zwróć uwagę, do adding new address dostaliśmy taki krzak. Możemy to łatwo zastąpić. Tak, czyli tutaj dostaliśmy adres komórki, w której znajduje się ten obiekt, ale zamiast tego możemy tutaj zwrócić ładną reprezentację tekstową tego obiektu. Jedyne co musimy zrobić, to wejść do klasy myAddressDAO i dodać tutaj kolejną adnotację Lomboka, tym razem o nazwie toString. Domyślnie ona przedstawi wszystkie te pola tekstowe jako taką mapkę klucz wartość, gdzie będziemy mogli łatwo podejrzeć, jakie dane miały zostać wpisane. Tak, czyli uruchomię to jeszcze raz. Tak i w tym wypadku już widzimy tutaj, jako first name ma się pojawić John, last name Smith, company null i tak dalej. I mając takie logi, możesz bardzo łatwo potem przeanalizować, co poszło nie tak, bo tutaj masz informacje, jakie dane mają zostać wpisane, a tutaj mam informacje, jakie dane są rzeczywiście wpisywane do aplikacji. W tym odcinku pokazałem Ci, jak działa wzorzec singleton. Od najprostszego przykładu po bezpieczną wersję dla wielu wątków, czyli tzw. DCL singleton. Widziałeś realne zastosowania, WebDriver, Logger, połączenie z bazą danych, czyli dokładnie to, z czym pracujemy na co dzień jako testerzy. Dzięki wspólnej instancji możemy zaoszczędzić zasoby i mieć lepiej uporządkowany kod. Ale pamiętaj, jeśli jedynym narzędziem w Twoim arsenale będzie młotek, to każdy problem zacznie wyglądać jak gwóźdź, a tego nie chcemy. Singleton to wzorzec przydatny, ale trzeba go używać świadomie. Typowe problemy singletona to m.in. zachowanie stanu między testami. Na przykład WebDriver jako singleton może przypadkiem przenieść stan jednej sesji testowej na kolejną. W niektórych sytuacjach to może być przydatne, ale zwykle burzy zasadę izolacji testów. Testy równoległe. Jeśli wiele wątków korzysta z tego samego singletona, łatwo o problemy ze współdzielonym stanem. Dlatego trzeba zadbać o synchronizację. Synchronize, Volatile, Atomic. To Ci się przyda. Kiedy zatem warto używać singletona? Używaj go do rzeczy statycznych, rzadko zmiennych,
obiektów wspólnych dla wielu testów, takich jak konfiguracja, logger, połączenie z bazą danych czy globalne ustawienia testowe. Unikaj singletona tam, gdzie obiekt przechowuje zmienny stan, czy test wymaga pełnej izolacji. Pamiętaj, że singleton może upraszczać kod, ale może też przynieść więcej szkody niż pożytku, jeśli użyjesz go nie tam, gdzie trzeba. Wybieraj go świadomie i miej na uwadze wpływ na cały swój framework testowy. Super, właśnie poznałeś wzorzec projektowy Singleton i wiesz już, jak może pomóc uprościć Twoje testy, czy to przez zarządzanie konfiguracją, dostęp do bazy, czy dzielenie sesji przeglądarki. Jeśli choć raz frustrowałeś się przez powtarzający się kod albo dziwne błędy w testach, to teraz masz narzędzie, które może naprawdę zrobić różnicę. Spróbuj dziś lub jutro znaleźć w swoim kodzie miejsce, w którym singleton mógłby coś uprościć. To świetne ćwiczenie, żeby tę wiedzę od razu utrwalić. Jeśli ten materiał Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków o wzorcach projektowych w testach automatycznych. Dziękuję bardzo za Twój czas, bardzo to doceniam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.